Witam w kolejnym materiale. Dzisiaj na tapetę leci jeden z bardzo ważnych składników, podstawowych składników, które mają bardzo duży wpływ na zdrowie człowieka. Mianowicie porozmawiamy sobie o magnezie. Pełni on niesamowicie ważne oraz istotne funkcje w organizmie. Jest to bardzo ważny składnik pokarmowy naszego organizmu, jednakże ze względu na dość ubogą dietę większości z nas, dostarczamy go w niewystarczającej ilości. W tym materiale powiem, jakie są plusy stosowania magnezu, jakie mamy formy magnezu, która forma dla kogo jest lepszą opcją. Zaczniemy sobie od podstawowej kwestii, czyli zapotrzebowania na magnez. I tutaj widełki są bardzo szerokie. W zależności od tego, kto jest w jakim wieku, ma różne zapotrzebowanie na magnez. Na poszczególnych etapach życia zapotrzebowanie na magnez jest różne. Tak z wiekiem od momentu, gdy jesteśmy niemowlakami, stopniowo wzrasta, aż do momentu, gdy uzyskujemy około 25-30 lat. W jakich pokarmach najczęściej się znajduje? Bardzo często produkty, które nie zawierają w sobie magnezu, są nim wzbogacane. Większe dawki magnezu możecie znaleźć w różnego rodzaju napojach energetycznych, izotonicznych, czy też w wodach mineralnych. Jeżeli chodzi o naturalne źródła magnezu, znajduje się on w roślinach strączkowych, orzechach, nasionach, produktach wielozbożowych oraz w owocach i warzywach. Znaleźć go można również w mleku, jogurtach oraz wielu innych produktach mlecznych. Jeżeli chodzi o suplementy, to magnez znajduje się w bardzo szerokiej gamie takich produktów. Po pierwsze, w kompleksach witaminowo-mineralnych, gdzie te dawki magnezu są nieduże, fajnie podtrzymują zapotrzebowanie organizmu, jednak jeżeli macie duże niedobory, wtedy skupiłbym się na produkcie, który zawiera tylko magnez, ewentualnie konkretnie wiecie z etykiety, że magnezu w danym produkcie jest bardzo dużo. Jest również magnez w postaci ZMA, czyli połączenie cynku oraz magnezu. Jest to bardzo fajny miks, ponieważ oba te minerały bardzo dobrze wpływają na swoją przyswajalność. Jest to produkt skierowany głównie do mężczyzn, ale również stosować mogą go kobiety. U mężczyzn cynk oraz magnez w dużych dawkach powoduje regulację oraz zwiększenie poziomu testosteronu. Stosowany przed snem pozytywnie wpływa na regenerację układu nerwowego. Magnez znajduje się również w napojach izotonicznych, więc jeżeli stosujecie coś takiego, zwróćcie uwagę na to, ile magnezu dostarczacie razem z takimi napojami. Ostatnią formą suplementu, który zawiera magnez, są tak zwane monosuplementy, czyli produkty, w których występuje sam magnez w różnych formach. Bardzo często magnez jest również łączony z potasem w celu zmniejszenia skurczy mięśniowych oraz poprawy gospodarki elektrolitowej. Jeżeli chodzi o suplementy, które zawierają tylko i wyłącznie magnez, to możemy je podzielić na takie, które zawierają formę magnezu w postaci chelatu, cytrynianu, taurynianu. Mniej popularne formy takiego magnezu to tlenek oraz asparaginian. Jakie ogólnie działanie ma magnez? Magnez przyczynia się do regeneracji układu nerwowego, to po pierwsze. Po drugie, jest elementem enzymów odpowiedzialnych za pracę oraz skurcze mięśniowe. Jest również materiałem budulcowym, jeżeli chodzi o kości. Wiele osób uważa, że skurcze mięśniowe, które im dolegają, bardzo często wynikają z niedoboru magnezu. Oczywiście jest to prawda, ze względu na to, że obecność magnezu w komórce mięśniowej, jeżeli jest odpowiednia, powoduje jej rozkurcz. Czyli w momencie, gdy wykonujecie jakiegoś rodzaju ćwiczenie, w których napinacie mięsień, aby doszło do jego rozluźnienia, potrzebny jest magnez. Natomiast w momencie, gdy tego magnezu jest troszeczkę mniej, gdy równowaga elektrolitowa jest zaburzona, wtedy znacznie ciężej o rozkurcz, relaksację i rozluźnienie mięśnia. Jednakże skurcze, które Wam dolegają, najprawdopodobniej nie są wynikiem niedoboru tylko i wyłącznie magnezu, tylko zaburzenia poziomu gospodarki elektrolitowej. I tutaj 4 bardzo ważne makroelementy, czyli potas, chlor, sód oraz magnez. I to suplementy, które zawierają te 4 substancje, będą Wam pomocne w zredukowaniu tych dolegających skurczy. Niedobór magnezu bardzo często jest również powiązany z niektórymi jednostkami chorobowymi. Są to takie choroby jak cukrzyca typu 2, osoby, które mają różnego rodzaju problemy z układem trawiennym. Przykładowo taką chorobą jest choroba leśniowskiego krona. U takich osób problemy trawienne powodują, że większość substancji, które dostarczają, nie przyswajają się w odpowiedni sposób oraz w odpowiedniej ilości. Więc pomimo tego, że suplementujecie, dbacie o to, aby w diecie była odpowiednia ilość magnezu, ona niestety się nie przyswaja.
Teraz kilka słów o tym, jak magnez może wpływać na różnego rodzaju jednostki chorobowe. Badania wykazują, że osoby, które mają odpowiednią ilość magnezu w organizmie, są znacznie mniej narażone na choroby związane z układem krążenia oraz z układem nerwowym. Duża zawartość magnezu w organizmie zmniejsza również uszkodzeń, urazów narządu ruchu. Mamy mocniejsze kości oraz bardziej wytrzymałe mięśnie oraz ścięgna. Znacząco hamuje bądź opóźnia to rozwój takiej choroby jak osteoporoza. Jeżeli zauważyliście u siebie migrenowe bóle głowy, może to być związane z tym, że w Waszym organizmie jest zbyt mała ilość magnezu. Wtedy taka suplementacja może okazać się pomocna. Magnez jest w pełni bezpiecznym pierwiastkiem, jeżeli chodzi o jego stosowanie. Bardzo ciężko jest przedawkować. Jeżeli stosujecie się do zaleceń producenta, jeżeli chodzi o dawki, nie przekraczacie tych maksymalnych, magnez w delikatnym nadmiarze z łatwością zostanie wydalony przez nasz organizm. Jednak, jeżeli na co dzień stosujecie jakieś leki, jesteście pod kontrolą jakiegoś konkretnego lekarza o konkretnej specjalizacji i chcecie przyjmować większe dawki magnezu, koniecznie skonsultujcie to z lekarzem, który wykluczy ewentualne interakcje pomiędzy magnezem bądź lekiem. Natomiast standardowo, jeżeli znacznie przedobrzycie z dawką magnezu, mogą wystąpić objawy z układu pokarmowego, takie jak biegunka czy też wymioty. Niezwykle wysokie spożycie magnezu jednorazowo może spowodować problemy związane z akcją serca. Także jak usłyszeliście, magnez jest bardzo istotnym elementem naszej diety. Warto zadbać o jego prawidłowy poziom. Zachęcam do tego, abyście przeczytali materiał na naszym blogu na temat magnezu. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie w komentarzu, będziemy na nie odpowiadali.